Chyba nie ma drugiej takiej stolicy w Europie, która miałaby tuż za granicami miasta ogromny park narodowy. 40 km długości i 20 szerokości. Lasy, łąki, bagna, łosie, miejsca pamięci narodowej to tylko niektóre powody, by się wybrać. Wiem jednak, że wielu mieszkańców Warszawy w ogóle nie zna Puszczy Kampinoskiej. Nigdy nie byli albo byli raz i więcej nie wrócili. Tymczasem jest to miejsce, w którym można się zrelaksować, przeżyć przygodę czy oddać głębszej refleksji nad znaną i mniej znaną historią. W tym filmie pokażemy, jak zaplanować sobie fajną i ciekawą trasę spaceru. Można skorzystać z map Szlaki Turystyczne Mazowsza. Dostępne w internecie pod adresem mazowsze.szlaki.pttk.pl. Jak widzimy na stronie, mamy możliwość pobrania aplikacji mobilnej, odwiedzenia portalu krajoznawczego, gdzie znajdziemy gotowe propozycje szlaków oraz ciekawe miejsca do zwiedzenia i rzeczoną mapę. W tej chwili sobie klikamy, znajdujemy Puszczę Kampinoską. Korzystając z dostępnych funkcji wyświetlimy sobie ciekawe miejsca. Tak się składa, że my już wiemy, gdzie chcemy się wybrać. Jest to Łużowa Góra, gdzie znajdują się nieczynne bunkry. Myślę, że zaczniemy sobie w Izabelinie. Tutaj jest dyrekcja Kampinoskiego Parku Narodowego, co daje szansę na parking. I rzeczywiście parking jest. Zwracam jednak uwagę, że na parkingi trzeba troszkę uważać, ponieważ w sezonie, gdy jest ładna pogoda, mogą być przepełnione. Przystępujemy do planowania. Tu sobie ustawimy punkt początkowy i po kolei wszystkie punkty, przez które będziemy przechodzić, aż do celu naszej wycieczki i z powrotem. Wrócimy inną trasą do miejsca początkowego. Aplikacja wyznaczyła nam drogę. Możemy sobie zobaczyć podstawowe parametry, czyli odległość ponad 13 km i czas 3,5 godziny. Wydaje mi się, że to jest idealnie na dzień wolny. Zapisujemy. Po zapisaniu możemy pobrać sobie naszą trasę w postaci pliku GPX. Możemy sobie skopiować link i udostępnić osobom, które z nami się wybiorą, lub pobrać sobie tą trasę za pomocą kodu QR Code do naszej aplikacji. Ponieważ jest to dosyć dobrze ukryta funkcja, pokazujemy, jak się do niej dostać, ale gdy już się uda zeskanować QR Code, wystarczy tylko kliknąć nawiguj po szlaku. O, tak wyglądał nasz spacer. Tutaj bunkry i wracamy. I koniec wycieczki. Zauważcie, że te nasze 13 km spaceru to jest raptem maleńki skrawek puszczy tuż przy jej wschodnim brzegu. Pozostają setki kilometrów szlaków, które można zwiedzać pieszo lub na rowerze. Jeżeli nie macie pomysłu na własne wycieczki, to te mapy z pewnością mogą Wam w tym pomóc. I nie tylko w Puszczy Kampinoskiej, ale na całym Mazowszu. Puszcza Kampinoska to drugi największy park narodowy w Polsce. Jednak wbrew nazwie lasy stanowią tu tylko 75% powierzchni. Pozostała część to równie piękne łąki i malownicze bagna. A cały teren Puszczy Kampinoskiej to dno prawisły, której wody w swoim czasie usypały nam te dwa piękne rzędy wydm. Na mnie osobiście za każdym razem ogromne wrażenie robią kilkusetletnie starodrzewia sosnowe. A dla osób interesujących się historią, dodatkową atrakcją z pewnością będą poukrywane w lesie zabytki i miejsca pamięci narodowej. I tak docieramy do celu naszej wyprawy, czyli Łużowej Góry. Wspinamy się na nią schodami. Na górze trafiamy na murawy napiaskowe. Dlatego, żeby nie zadeptać delikatnej roślinności, poruszamy się wyłącznie po kładkach.
a liczne tablice informacyjne tłumaczą, jakie okazy fauny i flory można tutaj spotkać. W starych bunkrach zimują nietoperze, a z innej tablicy informacyjnej dowiadujemy się, że tutejszy gatunek to mopek zachodni. Tu ciekawostka dla fanów militariów. To miejsce to zapasowa siedziba dowództwa Układu Warszawskiego. My akurat zrobiliśmy krótki piknik na Łużowej Górze, ale w lesie jest sporo miejsc, ławeczek i wiatek, w których można odpocząć. Pamiętajcie jednak, żeby wodę i przekąski mieć zawsze ze sobą. I tak docieramy do ukrytej w lesie wsi Sieraków, która jest już ostatnim etapem naszej wycieczki. Do puszczy najłatwiej dojechać oczywiście samochodem, ale są też inne możliwości. Z przystanku metro Bemowo odjeżdżają autobusy do takich miejscowości jak Leszno czy Lipków, a do Truskawia i na przykład Dziekanowa Leśnego dojedziemy z metra Młociny. Na koniec kilka praktycznych porad. Tak jak już wspomniałam, picie i jedzenie noście zawsze ze sobą. Dobrze jest też mieć gotówkę. Jeżeli już Wam się uda trafić na ten naprawdę jedyny sklep ukryty w puszczy, to może się okazać, że płatność tam jest tylko gotówką. Kolejna rzecz to powerbank. W puszczy nie wszędzie jest dobry zasięg. Poszukujące go telefony będą zużywały dużo więcej baterii. I na koniec, pamiętajcie, żeby w sezonie letnim zawsze mieć ze sobą coś na komary. Są to stworzenia wyjątkowo uciążliwe, a w puszczy ich naprawdę nie brakuje. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na nasze kolejne odcinki.